Cześć wszystkim! 2 tygodnie temu zrobiłam odcinek, w którym rysowałam aplikacje jako ludzi i narysowałam tylko kobiety. Część osób pisała w komentarzach, że ale chcemy też mężczyzn i w ogóle, więc... no i oprócz tego pisaliście dużo ciekawych pomysłów, co mogłabym zrobić w podobnej tematyce. Więc wykorzystałam jeden z pomysłów, mianowicie narysuję zjawiska atmosferyczne jako facetów. To będzie moje kolejne podejście do farb akwarelowych. I poprzednim razem robiłam rysunki bez zaznaczania line artu, a tym razem postanowiłam ugryźć temat troszeczkę inaczej i właśnie ten line art zrobić. Nie przedłużając, zobaczcie jak mi wyszło. Pierwszym zjawiskiem atmosferycznym będzie mgła. Mgła kojarzy mi się z takim oderwaniem od rzeczywistości, trochę zagubieniem. Jest tam coś tajemniczego, może trochę lęku. W końcu to mgła ogranicza naszą widoczność, więc no, nie wiadomo co tam się czai i trochę lęku może właśnie się z tym wiązać. Dlatego chciałam, żeby facet, którego przedstawiłam jako mgłę, żeby był właśnie taki trochę zagubiony, zamyślony, miał takie nieobecne spojrzenie i żeby w tym rysunku był jakiś taki element czegoś strasznego, takiego, że kurczę, patrzysz na ten rysunek i czujesz taki lekki niepokój, że coś tu jest nie tak. Właśnie to chciałam uzyskać, taki efekt chciałam uzyskać, tworząc Pana Mgłę. Stwierdzam, że dostrzegam postęp w mojej technice malowania. Jak widać, okazuje się po raz kolejny, że praktyka czyni mistrza. Im więcej ćwiczysz, tym lepiej to wychodzi. Próbujesz różnych technik, co Ci odpowiada, a co nie. Są 2 ważne wnioski, które wyciągnęłam z mojej dotychczasowej przygody. Pierwszy wniosek to, że dobrze jest nawilżyć powierzchnię, którą chcę malować i potem po prostu wpuścić tam farbę. Wtedy fajnie ona się rozprowadza sama i ładny efekt to zostawia. Drugi wniosek. Na malowanie trzeba czasu, bo warstwy muszą wyschnąć, zanim się nałoży kolejną. To jest coś, czego nie brałam tak bardzo pod uwagę przy moich poprzednich próbach, a teraz zobaczyłam, że to naprawdę daje świetny rezultat, jak się czeka. I trzeci wniosek. Widziałam na filmach u innych youtuberów, że używali suszarki, żeby te obrazki trochę podsuszyć. Nie robić tego, nie wolno tego robić, bo odrywała mi się taśma, którą mocowałam obrazki do blatu i w ogóle obrazek zaczynał się bardziej marszczyć i nie, już więcej nigdy tego nie zrobię, nie będę używać suszarki. Drugie w kolejce jest tornado. Inaczej mówi się na tornado trąba powietrzna. W Polsce generalnie jest to rzadko występujące zjawisko, przynajmniej nie na taką skalę jak na przykład w Ameryce. Dlatego rysując Pana Tornado, chciałam, żeby miał trochę amerykańską urodę, czyli wiecie, kwadratową szczękę, jak tutaj takie fajne policzki, takie i żeby był hot, bo wyobraziłam sobie, że to jest taki facet, który zjawia się znikąd i przywraca Twoje życie do góry nogami, a potem go nie ma. Siup, siup. Więc żeby miał szansę tak zawrócić w głowie, musi być super przystojny. Jest taki niebezpieczny, jest groźny, lepiej przed nim uciekać. Więc tak myślę sobie, tutaj go przybrudzimy trochę, może jakiś tam pył dodamy, bo jak tornado się formuje, no to tam przy podstawie zawsze jest dużo tych pyłów i odłamków różnych. No więc pomyślałam, że byłby to fajny dodatek do rysunku. Przy tym nie chciałam go rysować z włosami po prostu jakimiś takimi rozczochranymi, pociągniętymi przez wiatr. Chciałam właśnie, żeby on był taki, żeby było czuć tą jego moc w środku, że on ma w sobie ten taki, to tornado takie, ale generalnie nie widać po nim tak bardzo tego na zewnątrz. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię, ale chciałam po prostu, żeby wyszło tak, jak wyszło. Trzeci jest Pan Burza. Ja owszem boję się piorunów, ale zawsze burza była dla mnie
intrygująca, fajna, ciekawa, więc lubiłam siedzieć przy oknie i obserwować, wyczekiwać, kiedy właśnie zobaczę piorun, więc mi burza kojarzy się z czymś dobrym, a przy tym jeszcze przed burzą powietrze ma taki fajny zapach, więc sama burza jest dla mnie taka orzeźwiająca, fajna. W związku z tym pan burza różni się od pana tornado tym, że jest to taki gościu, który ma swoje epizody, ciska gromami, po prostu trzeba przed nim wtedy uciekać, bo jest super szalony i nieprzewidywalny, ale nie wścieka się bez powodu i ogólnie jest to fajny koleś, taki właśnie o odświeżającej osobowości. Jest ciekawy, interesujący. To jest człowiek, którego chcesz mieć w swojej ekipie. I właśnie taki charakter chciałam zawrzeć na tym rysunku, czyli ktoś groźny, ale jednocześnie taki ciekawy, fajny, z kim chce się przebywać. Myślę, że w budowaniu wizerunku pomaga jego bluza z kapturem. Jakoś tak człowiek chyba lubi zakapturzonych gości, chyba że się ich spotka w ciemnej uliczce, to wtedy nie. Czwarty jest szron. Szron to takie fajne zjawisko, bo to jest wilgotne powietrze, które styka się z powierzchnią, która ma poniżej 0 stopni Celsjusza i tworzą się takie fajne kryształki. Więc chciałam, żeby pan szron był właśnie taki chłodny z zewnątrz, żeby się na niego patrzyło, miało się wrażenie, że kurczę, on jest właśnie taki oschły, chłodny, tak, nie bardzo, ale żeby pod tą warstewką chłodu to była taka ciepła klucha, taki uroczy, cieplutki chłopaczek, który po prostu ma serce na dłoni i po prostu, że to jest taki materiał na przyjaciela. Trzeba się przebić po prostu przez tą warstewkę chłodu i on jest taki mega uroczy. Więc rysując go chciałam właśnie, żeby był uroczy, ale jednak, żeby patrząc na niego człowiek miał wrażenie, że jakiś tam chłód od niego bije. Więc może właśnie te trochę podkrążone oczy, taki wyraz twarzy, trochę smutny. Mówię, to trzeba się przebić przez tą warstwę. Deszcz zwykle się kojarzy ludziom z depresją, z takim siedzeniem przy oknie, zamulaniem, w myślach, o mój Boże, jestem taka sama i w ogóle, świat jest zły, nie. A mi się tak nie kojarzy. Ja bardzo lubię deszcz, jest dla mnie taki odświeżający, przyjemny, uwielbiam jego zapach i jego brzmienie. Jakoś tak, ja właśnie lubię sobie usiąść przy oknie tak i patrzeć na te krople deszczu, które tak ładnie spływają po szybach i tworzą takie fajne kałuże. No po prostu uwielbiam deszcz, uwielbiam deszcz! Deszcz mnie uspokaja, napawa takim dobrym nastrojem. Może dlatego, że też bardzo, bardzo mocno mi się kojarzy z piosenką Singing in the Rain. Dlatego chciałam, żeby pan deszcz był właśnie taki wesoły, kurczę, on ma coś takiego w sobie pozytywnego, takiego przyjemnego, że taki ziomek twój, chodź do mnie, panie deszczu, i w ogóle idziemy zdobywać świat. Wiem, że przy tobie nic mi nie grozi i jesteś super gościem. To właśnie chciałam uzyskać. Taka świeżość, pozytywna wibracja i fajny koleś, po prostu fajny koleś. Ok, tutaj są wasze prace, o które prosiłam w poprzednim odcinku, bardzo za nie dziękuję. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali mi jakieś zjawisko atmosferyczne jako człowieka, najchętniej, żeby był to facet, ale nie musi być. Pamiętajcie, żeby rysunki wysyłać na olusikowamałpa@gmail.com, nie zapomnijcie się podpisać. I przygotowałam dla was, na końcu odcinka się wyświetli playlista z moimi ulubionymi utworami. Jest wśród nich właśnie Singing in the Rain. Jeżeli ktoś nie słyszał tej piosenki, to koniecznie trzeba to zobaczyć. Ok, to już wszystko na dziś. Widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Trzymajcie się. Pa, 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 pa. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again.